Dzień dobry. Dzisiaj przygotowuję lekcję na poziomie od A1 do C1. Zajmiemy się dzisiaj klasyką, czyli Johann Wolfgang von Goethe und Cierpienia młodego Wertera. Goethe nazywał się oficjalnie von Goethe, też warto to pamiętać. Jeżeli chodzi o Cierpienia młodego Wertera, to teraz wszystkie książki są tytułowane Die Leiden des jungen Werther. Natomiast kiedy Goethe opublikował Cierpienia młodego Wertera, to tam wtedy było S po imieniu, a więc było Die Leiden des jungen Werthers. Tłumaczenie Franciszka Mirandoli. Tutaj pokazuję oryginał, manuskrypt, zdjęcie z Wikipedii. Zaczynamy od poziomu A1, A2. Cierpienia młodego Wertera są tak zwanym briefroman, czyli powieść w postaci listów i są daty i jest pisany list do przyjaciela. I pierwsze pytanie jest, uwaga, jaka różnica jest między językiem niemieckim a językiem polskim tutaj w tym zakresie? Tutaj widzimy kropkę. Otóż to jest liczebnik porządkowy, czyli 18 lipca, którego, tak, to jest porządek, tak? Pierwszy, drugi, trzeci to są liczebniki porządkowe, bo układają nam jakiś porządek. Stoi 8 osób w kolejce i ja mam osobę pierwszą i 8. I to jest właśnie jakiś porządek, dlatego to się nazywają liczebniki porządkowe. Otóż liczebniki porządkowe w języku niemieckim muszą mieć tutaj kropkę. Brak kropki jest błędem gramatycznym, nie błędem ortograficznym, interpunkcyjnym, tylko gramatycznym. I takie proste pytanka na poziomie A1, A2. Tutaj mamy słówko jest. Gdzie w języku niemieckim jest słówko jest? Ist. Tutaj jest w tym tłumaczeniu, bo to było takie stare tłumaczenie, czymże. Oczywiście to by można było tutaj zmienić na czym albo co jest. Tak? Może zamienię to na co. I teraz gdzie jest to co w języku niemieckim? Was. Czyli was ist. Na pewno znamy coś takiego jak was ist das. Co to jest? Dobrze. Teraz będziemy mieć słówko bez. Tylko nie krzak, tylko bez miłości. Tutaj proszę. Bez miłości, a tutaj mamy bez światła. I gdzie to jest w języku niemieckim? One. One to jest bez. Takie długie to o. One. A tu mamy drugie one. Czyli na przykład bez cukru to będzie ohne Zucker. Ohne Liebe bez miłości. Ohne Licht bez światła. I tutaj takie słowo jak latarnia magiczna. Popatrzmy, słowo latarnia jest w wielu językach podobnym słowem. To jest co tutaj? Die Laterne. Też się mówi, prawda? Jest latarnia. A magia, czary to jest co? Zauber. Zauberlaterne. To będzie magiczna lub zaczarowana latarnia. Na białej ścianie. Ten przyimek na w języku polskim mówi nam po prostu, że coś jest na powierzchni. W języku niemieckim bardzo szczegółowo rozróżniamy, czy coś jest na płaskiej, otwartej powierzchni, czy może na pionowej. Jak jest ustawiona ściana? Ściana jest pionowa, więc nie jest płaską, otwartą powierzchnią. W związku z tym, jaki tutaj jest przyimek na w języku niemieckim przy słowie ściana, to tutaj mamy przyimek an. Nie auf, tylko an, ponieważ ściana nie jest płaską, otwartą powierzchnią, tylko jest pionową powierzchnią. Dobrze, tutaj mamy słowo lampka. To jest co? W stosunku do lampa to jest zdrobnienie do lampy. A więc jak w języku niemieckim tworzymy zdrobnienia? Dajemy rodzajnik das, końcówkę chen, to jest jedna z dwóch metod. I do tego jeszcze dokładamy tutaj przegłos, jeżeli da się coś przegłosić. Na przykład, jak mamy to słowo Wand, tutaj na dole ściana, to jak byśmy zrobili ścianka teoretycznie? No to byłoby co? Das, umlaut, Wend i końcówka chen, prawda? A so Wendchen byłoby. Tu mamy taki już bardzo, bardzo ciężki fragment, już na bardzo wysokim poziomie.
Co tutaj można wyjaśnić na poziomie takim A1, A2? Tutaj mamy takie coś jak wunder i coś tam dalej. Wunder to jest jakiś cud, na przykład cud gospodarczy, a więc tutaj będziemy mieć cudowne zjawiska, tak? Widzimy tutaj cudowne zjawiska. Możemy znaleźć tutaj słówko stać, czyli będzie stoimy, to gdzie to będzie stoimy po niemiecku? To stoimy będzie tutaj stehen. I teraz popatrzmy, tutaj mamy takie tłumaczenie. Tłumacz nam przetłumaczył, że stoimy jak młodziki. To kto to jest młodzik? Bardzo młoda osoba. Jak tutaj w oryginale napisał Goethe, frische Jungen. Nie jakiś tam Jungen, tylko zrobił frische Jungen. Der Junge to jest chłopak. A tu mamy jakieś fantomy. No to też się domyślamy, że jakiś fantom tutaj jakby tak jakiś fantom u Wooda, prawda? No, nawet byśmy dali radę to zdanie przetłumaczyć. A tu jest słowo Glück, czyli szczęście. I tutaj jeszcze jedna informacja na poziomie A1, A2. Popatrzmy na takie coś. Dzisiaj nie mogłem pójść do loty. Jak dołożę do tego podmiot, dzisiaj ja nie mogłem, to mam takie pytanie. Na którym miejscu w zdaniu jest tutaj orzeczenie w języku polskim? Dzisiaj miejsce pierwsze, ja drugie, nie trzecie, mogłem czwarte. W języku polskim nie musimy się za bardzo przejmować miejscem orzeczenia w zdaniu, natomiast w języku niemieckim jest zawsze taka informacja, że czasownik jest zawsze na miejscu drugim, to znaczy orzeczenie jest na miejscu drugim. A więc w języku niemieckim musi być heute konnte ich nicht zu loten. Mogłoby być ich konnte nicht zu loten. Mogłoby być zu loten konnte ich heute nicht. Na pewno cokolwiek się dzieje, na drugim miejscu musi być orzeczenie w zdaniu niemieckim. Przechodzimy teraz do poziomu takiego B2, C1. Sercom naszym. Tutaj mamy liczbę mnogą, a tutaj mamy jaką liczbę? Pojedynczą. Jak jest słowo serce? Jest tutaj das Herz. Tutaj mamy EM, stąd wiem, że to jest co? Liczba pojedyncza. No nie? Gdyby była liczba mnoga, byłoby EN, unseren Herzen. Więc tutaj już widzimy, że tutaj tłumacz troszkę tak dołożył liczbę mnogą, żeby to ładnie brzmiało, ale w oryginale było unserem Herzen. I pytanie jest, dlaczego to nie jest unserem Herz? Unserem Herz. Dlatego, że słowo Herz należy do specyficznej odmiany, chociaż ma rodzajnik das, prawda? Das Herz des Herzens, dem Herzen das Herz. Odmienia się trochę tak jak der Junge, no nie? Jest der Junge, des Jungen, dem Jungen, den Jungen, jak der Herr des Herrn, dem Herrn, den Herrn. Czyli uwaga, was ist unserem Herzen, die Welt ohne Liebe. Czyli co jest dla naszego serca? Świat bez miłości, tak jakby. Teraz na poziomie wyższym mamy tutaj takie słówko ledwo, kaum. Tutaj tłumacz zrobił barwne obrazy, a w oryginale jak to było? Die buntesten, czyli stopień najwyższy, nie? To jak the best. Tutaj końcówka st nam mówi, że jesteśmy w stopniu najwyższym. No i tutaj końcóweczka, no nie? Die buntesten. Jesteśmy w liczbie mnogiej, rzeczownik z rodzajnikiem określonym z przymiotnikiem w liczbie mnogiej. Dobrze, teraz jesteśmy choćby były, choćby, tak? Tu mamy choćby, czyli gdzie jesteśmy? W trybie przypuszczającym. Wens, co to jest to wens? Wenn es. Gdzie jeszcze jest to takie s skrócone? Macht es, tutaj byłoby ewentualnie, no nie? Und wenn es nichts wäre als das. Tryb przypuszczający od sein, prawda? Ich war, wäre, tryb przypuszczający. Co znaczy entzücken? Zachwycać się. Ktoś jest entzückt, zachwycony, no nie? Jak jest czymś się zachwycać? Sich über etwas entzücken. Über to jest właśnie na przykład na coś się złościć, o czymś mówić, to über jest często właśnie tak jakby temat czegoś, czyli zachwycam się, a tematem zachwytu jest na przykład Wundererscheinungen, ja? Vorübergehende Phantome, to też jest taki przelotny. Popatrzcie, o, jak będzie przelotny deszcz? No to będzie ein vorübergehender Regen. Kolejna,
Tutaj strona. Tak naprawdę to tłumaczenie się dosyć różni od oryginału. Tu mamy jaki czasownik? Abhalten, powstrzymać. Eine unvermeidliche Gesellschaft. Die Gesellschaft jako społeczeństwo, towarzystwo też, prawda? Bo Gesellschaft to jest od słowa der Geselle, czyli jakiś towarzysz. Hielt mich ab. Tak naprawdę to powinno być jakby dosłownie. Dzisiaj nie mogłem do Lotty. Nieuniknione towarzystwo mnie powstrzymało. A tutaj mamy w tłumaczeniu, że gdyż musiałem przyjąć nieuniknionych gości. I to jest właśnie tłumaczenie literackie. Tylko jeszcze przypominam, że jak idziemy do kogoś, to mówi się zu. Ich bin bei zum Beispiel Wilhelm, ich gehe zu Wilhelm. Was war zu tun? Co było do zrobienia, czyli nie było rady. Ich schickte meinen Diener hinaus, nur um einen Menschen um mich zu haben, der ihr heute nahe gekommen wäre. Z ogromną niecierpliwością, a w oryginale jest mit welcher Ungeduld, z jaką niecierpliwością. Z jakąż niecierpliwością ich ihn erwartete. Mit welcher Freude ich ihn wieder sah. 2 razy czas przeszły preteritum. Nie perfekt, nie habe erwartet und nie ich habe wieder gesehen, tylko mamy tutaj erwartete und wieder sah. Zobaczę ją. Tutaj jest czas przyszły pojedynczy, prosty, a tu mamy czas przyszły jaki? Złożony, czyli Futur 1. Ich werde sie sehen. Będę ją widział. Wołam, rufe ich morgens aus. Jak jest rano? Morgens. A jak będzie wieczorem? Abends. Po południu? Nachmittags. Jako przysłówek, bo też mogę oczywiście powiedzieć am Morgen, nie? Am Nachmittag, am Abend, ale tutaj to są przysłówki. Jak, gdzie, kiedy. Kiedy? Morgens, nachmittags. Wenn ich mich ermuntere und mit aller Heiterkeit der schönen Sonne entgegenblicke. Tutaj mamy tak zwane imię słowy, budząc i spoglądając. Gdybym chciała zrobić imię słów tutaj po lewej stronie, to zamiast tego ich ermuntere mich, to by było mich ermunternd. Czyli uwaga, tutaj może przypomnę, że w języku niemieckim imię słowy współczesne robimy przez dodanie litery D do czasownika, czyli jak jest tam ermunterny, to by było ermunternd, mich ermunternd und mit aller Heiterkeit der schönen Sonne entgegenblickend. Ale nasza wersja jest taka krótsza. Zobaczcie, ile w ogóle tutaj jest słów, jaka jest różnica. Przy tłumaczeniu na język niemiecki to zawsze wychodzi nam więcej wyrazów. I tu taki ładny fragment. Ich werde sie sehen und da habe ich für den ganzen Tag keinen Wunsch weiter. Tutaj jest weiter. Współcześnie raczej byśmy powiedzieli inne słowo, czyli byśmy powiedzieli keinen Wunsch mehr. Nie mam już żadnego, ale to weiter to też taka ładna forma. I zadanie domowe dla osób na poziomie takim B2 do C1. Wejdźcie na stronę e-hausaufgaben.de i znajdźcie sobie Analyse und Interpretation cierpień młodego Wertera, czyli wpiszcie sobie tam Analyse und Interpretation die Leiden des jungen Werther i sobie troszkę poczytajcie, bo zawsze warto tutaj wiedzieć, jaka jest właśnie interpretacja, jaka jest wykładnia tej powieści. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was za tydzień na kolejną lekcję.